Przyjechaliśmy na strzelnicę w Maryninie, naszą ulubioną, skręcić drugą część o chińskim karabinku M4. Dzisiaj nie będzie pitolenia o tym, co on ma, czego nie ma, bo to wszystko już macie w pierwszej części. Dzisiaj po prostu z niego postrzelamy dynamicznie, postrzelamy na 100 metrów, być może nawet strzelimy na 300 metrów i zobaczymy, co chiński AR za 3499 zł nam zaoferuje. Nie pokazuj trytytki. Opowiadaj, co się dzieje. No co, wyzerujemy najpierw mechaniczne przyrządy na plus minus 300 metrów, bo oczywiście nie wziąłem złe tarcze do zerowania, ale wykorzystamy zwykłą tarczę. O, tu jeszcze jest po moim niedzielnym, sobotnim strzelaniu. Przystrzelamy go sobie na te 25 metrów na mechanicznych przyrządach celowniczych, po czym zdejmiemy tę rękojeść, do rękojeści za chwilę przejdziemy, założymy na niego EOTech z powiększalnikiem i przystrzelamy go na 50 metrów, tak jak się zeruje normalnie EOTech, postrzelamy sobie dynamikę, później pójdziemy postrzelać na 100 i być może 300 metrów z EOTechem, a może nawet z biegówką, zobaczymy jak z czasem będziemy stali, a na koniec założymy z powrotem tę rękojeść i zobaczymy, czy ona w ogóle trzyma zero. A tak a propos rękojeści, to zobaczcie, Leśna Szuja przysłała drugą rękojeść. To jest ta, którą Wam pokazywałem na filmie o tym M4 na deskach. I ona pomimo mocnego ściśnięcia śrub na boki była stabilna, ale miała luz przód-tył. Leśna Szuja przysłała drugą i zobaczcie. Tak, siedzi po prostu jak przykręcona, aż jak przyklejona wręcz, albo zamurowana. No trytytka, no nie ma mocowania, no. Więc rękojeść udało się stabilnie zamontować, tak? Czyli oryginalna rękojeść z tego karabinka nie, ale zdjęta z drugiego egzemplarza działa. Więc już widzicie element, przy którym trzeba uważać, na który trzeba zwrócić uwagę, jak będziecie kupować sobie chińską M4, żeby ta rękojeść była stabilnie zamocowana. Strzelamy na te 50 metrów i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, o 25. Mamy tani karabin od Leśnego. A tania amunicja jest? Tak, to jest ta amunicja RS, czy jak ona się tam nazywa, też od Leśnego po 1,99. I skoro to jest tani karabin, no to kupujesz tani karabin po to, żeby strzelać tanią amunicją, tak? Więc będziemy na początku strzelać tanią amunicją, a potem jak już pójdziemy na 100 metrów, to mam tam kilka typów amunicji i użyjemy różnej amunicji. I zobaczymy po prostu, jak on będzie strzelał na różnej kulce. Na razie strzelamy na 25 metrów. Nie mam tarczy, jak mówiłem, do zerowania, ale mam zwykłą sportową tarczę i zrobimy to zgodnie z zasadami zerowania M4 na 300 metrów, czyli się celuje na 25 tak naprawdę. I dokręca się celownik. No i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Wydaje się, że on ma jakiś inny dźwięk, trochę taki jakby ostrzejszy, nie? On nie brzmi jak typowy M4. No jest taki ostry strasznie ten dźwięk. I sznytu M4 końcowej. I wiesz co, wydaje mi się, że on troszeczkę mocniej kopie niż zwykły. Zobaczę, co tam na tej tarczy wyszło. Ok. Czyli trzeba by go kliknąć z 2 w lewo i z 1 w górę. Jakąś tam małą poprawkę żeśmy wprowadzili. Strzelimy jeszcze raz. Skupienie no było nie najgorsze. Jeden był odskok, ale dwa były w miarę fajne. Pomimo że strzelam z tego małego przeziernika,
to on jest i tak duży. Strzelisz sobie, potem to zobaczysz, ale on jest większy niż na przykład w stagu, tak? Ten mały diopter, pomimo, że jest mały, to jednak jest większy. Chińczyk za bardzo przywietny. Chyba tak. Strasznie jest ostry ten głos. Kopie mocniej. Moim zdaniem ten karabinek kopie zdecydowanie mocniej niż normalny M4. Powiem Ci lepiej, łuski latają jak chcą. Tak? Raz przed lufę leci, raz faktycznie na mnie. I ten dźwięk. No dobra, ja rozumiem, że dzisiaj mam, bo nie wziąłem normalnych ochronników słuchu, ale wydaje mi się, że jest strasznie ostry. Prawo dół Ci poszło. Nie, one wszystkie idą mniej więcej w jedno miejsce, a przecież już pokręciłem. No dobra, to klikamy go jeszcze o 2. Wrócimy do Was po dłuższej przerwie. Jak Ci poszło? Wiesz co, nie wiem, czy go nie wkręcić jeszcze o jedno. Może go wkręcić, bo on miałby być centralnie. Niby wyszło prawie centralnie, no. Zresztą zaraz Wam pokażemy, bo te ostatnie 3 strzały to naprawdę spoko. No i teraz zobaczcie. Wyglądało tak, że pierwsze były jakoś tu 2, jeden na dole, potem tutaj coś się działo. Później wkręciłem go trochę i było tu, a to są ostatnie 3 strzały. Tak? Co prawda to jest tylko 25 metrów, więc ja go jeszcze wkręcę, dam mu jeden klik w górę, bo on miałby być na 25 metrów centralnie, wtedy zgodnie z instrukcją jest na 300. Ale ta dziurka to są 3 strzały. Z taniej amunicji dziadka, żeby nie było. Więc na chwilę obecną muszę przyznać, że nie jest źle. Zobaczymy, jak to będzie się spisywać na dalsze dystanse. Teraz, tak jak mówiłem, przeniesiemy tarczę na 50 metrów. Wstawię tam EOTech z powiększalnikiem. Przystrzelamy go na 50. Zrobimy sobie jakąś szybką dynamikę, a później pójdziemy na dalszy dystans. Kuba to określił jako bieda na bogato. Mamy karabinek za 3,5 tysiąca i zestaw EOTech warty prawie dychę. Jakaś aberracja kompletna. No ale nic, no. Jedziemy. Nie mam, mamy testowy, fajny kolimator, o którym nakręcimy film, ale on w tej chwili jest testowany też w drugiej ekipie, żeby mieć jakiś szerszy obraz, a nie tylko to, co my sobie tam wymyślimy. Więc musimy strzelać z tego, co mamy, tak? Sama EOTech. No i zobaczmy. Kurde, na czym ten EOTech ostatnio siedział? Chyba na PWS-ie jakimś. Tak, tak. Michał, nieładnie się dupą odwracać do widzów. Kurde, szukam tarczy. Aha, okej, dobra. Czyli tak, to będzie gdzieś 7 cm, czyli 3 cale, czy jakieś 12 w prawo i z 20
w dół. To kręcimy. Nie musisz tego pokazywać. Wrócimy jak pokręcimy. Siema. Sprawdzimy sobie Operators Readiness, tak? Zrobimy te bieda Operators Readiness test. Jeśli mamy jakąś tarczę, to kółko mniej więcej odpowiada tam temu, co się powinno strzelać, może jest ciut większe. I tak strzelam bez kamizelki. I tak mam otwarte ładownice, więc to jest takie, tak jak mówię, bieda Operators Readiness test. No, co? Bieda na bogato. Tak. Karabin za 3000 z celownikiem za prawie dychę. Aha, czekaj, tak musimy zrobić. Kurde, ten pas mam tak zamontowany, jak mam. Co? No trytytka, no co ci poradzę. Czyli 10 z karabinka, zabezpieczenie, odłożenie 10 pistolet, wymiana 2 pistolet, schowanie, wymiana w karabinku 2. Tam wszystko 20 sekund, zobaczymy ile uda mi się wycisnąć i czy karabinek nie będzie kaprysił przy takim trochę szybszym strzelaniu. Czy nie eksploduje? Cicho. 20,73, czyli nie najgorzej. Ten zawadził, zaliczony. Ładnie z pistoletu mi nawet poszło. Te 10 z rzędu było takie dosyć rytmiczne i fajne. Kopie. Muszę przyznać tak, spust, milspec 100%. Po prostu nie ma gadania, to jest 100% milspec, tak? Tak jak mówię, oszukują mnie trochę słuchawki, bo mam trochę inne, ale wydaje mi się, że on strzela Brzmi ostrzej. inaczej. Kuba ma te same co zwykle, więc może powiedzieć bardziej obiektywnie, Brzmi inaczej. czy brzmi inaczej, czy nie. Dla mnie brzmi inaczej i dla mnie kopię trochę mocniej. Czekaj, zobaczmy gdzie łuski poleciały. Aha, wszędzie. Część jest z tyłu, część jest z przodu, Wszędzie. ale mam wrażenie, że ten karabinek jest leciutko przegazowany. Bo czuję go, że on po prostu kopie troszeczkę mocniej. Wieszamy tarczę i PSC, strzelimy sobie 5 dubletów, a potem strzelimy sobie 5 dubletów z przeniesieniem. Michał, ale powiedz. Idziesz Co? do sklepu, dostajesz pierwsze promesy i mówisz, że chcesz mieć aera. I sprzedawca ci mówi tak, ma pan do wyboru albo taki fajny, zarąbisty za 12,5 tysiąca, tylko bez celowników, Nie, Kuba. albo mamy takiego jeszcze chińskiego szrota za 3000, przepraszam 3,5. Co bierzesz? O tym to w podsumowaniu, no, bo to nie jest takie oczywiste, wiesz. Michał, Bo tu, jest. Bierzesz chińskiego szrota i celowniki za 9000. nie, wiesz co, ale to be honest, na chwilę obecną nie nazwałbym go szrotem, bo wykonany jest tanio, tak jak widzieliście na deskach w studio, ale strzela celnie. Trochę po chamsku, bo ten spust jest taki twardy, moim zdaniem trochę mocniej kopie, sieje tymi łuskami. Dźwięk wystrzału jest jakby trochę inny, ale to mogą być moje subiektywne wrażenia odnośnie tego dźwięku wystrzału. Ale skórkowany, nie pokazaliśmy Wam tego, ale przy przystrzeliwaniu na 50 metrów z EOTH, no to MOA, tak? 3 dyszki w obrębie dyszki centralnej, MOA. Więc i to jeszcze tanią amunicją od dziadka, która też nie jest jakąś nie wiadomo jaką. Pójdziemy na 100 metrów, strzelimy z kilku typów amunicji. Może założymy po prostu od razu biegówkę i zobaczymy jak to działa. Ale A biegówka za ile?
A biegówka tania, jakaś 2000. No zobaczymy, no po prostu zobaczymy. Dobra, ja ładuję 5 dubletów, czyli 10 i 5 poczwórnych, czyli 20, czyli ok. Tak serio, on nie wygląda aż tak źle. Tak, na pierwszy rzut oka tak, ale jak się przyjrzysz, to suwadło jest nieobrobione. No. Po prostu jak wyszło spod maszyny, tak zostało. Błędy są, niedokładności formy. No ale teraz pytanie, stoisz w takiej odległości, jak jesteśmy, widzisz to? Nie. Strzela celnie? Strzela. Pytanie jak długo, tak? Ale po to będzie go orał leśny dziadek u siebie na strzelnicy. A jak byś go porównał do pofa? Nie wiem, nigdy nie używałem pofa. Eee. Dobra, lecimy. 5 dubletów. Kurna, to zmotane mocowanie pasa jest po prostu super. Jeden 0,9. Chyba 2 alfy. Dwie alfy. I to chyba Strzał. strzał w strzał. 1,08. Dwie alfy. 1,06. Zero 93, 2 alfy. Zero 97. Koziołkował. Nie. Nie, on ładnie stabilizuje. Nie, tutaj popatrz. Nie, ale to pod spodem coś musi być. Już nie szukaj dziury w całym. Ja się wcale nie przyczepiam. Nie wiem w ogóle. To za ile jest ta optyka? 3 razy tyle co karabin prawie. Nieważne. No jak widzicie, 0,93 najlepszy z tym chamskim spustem. Wszystko się mieści w alfie z tych trochę ponad 10 metrów. No nie mogę się przyczepić. No, trochę mocniej kopię, powtórzę to po raz kolejny. Mam wrażenie, że trochę mocniej kopię. Ale czy to jest moje wrażenie, bo jestem zmanierowany karabinkami z polepszonym urządzeniem wylotowym albo jakiś tam... No tu jest jeszcze krótki system gazowy, ten Carmine, no to może też wpływać na jakieś lekkie przegazowanie, że Chińczyk tam pan Wong z panem Lee. Daj rękę. Czy to jest efekt chińskiego wykończenia? Nie wiem. Nie, musiałem się o coś dziabnąć. Więc ten pan Wong z panem Lee, może ten system gazowy nie dopracowali, nie wiem, tak? Minimalnie mocniej kopia, ale widzieliście, 0,93 i kurna można dublety walić z 12 metrów bez niczego. Strzelimy sobie teraz 2,2, 2,2 z przeniesieniem. 20, czyli robimy sobie 5 po 2 prawo-lewo z timerem. Zobaczymy, co się uda z Chińczyka wycisnąć. I 1,92. Oberwałem łuską. Tu jeden widzę. A, drugi jest albo z kraj alfy, albo takie Charlie. 1,92. Dwa 12 ciut wolniej.
1,89. A nie, to jest kurna, już myślałem, że taki niski strzeliłem, a to jest tylko zszywka. Jeden 86. I czas 2:03, czyli 1,86 było najszybciej. Tu dwa czarki. Czemu takie wulkany robi? Wiesz co, one były strzelone pod kątem. I to może być dlatego. No, nie sądzę, żeby to było coś ze stabilizacją. Zobaczymy na 100 metrach, ale nie sądzę. A zobacz tutaj. I tu jeden Charlie. No tu to ładnie. Tam po te pierwsze dublety bardziej rozpieprzone niż tu 2, 4, 6, 8, 9, 10. Idziemy na 100. Idziemy na 100. Au. Skubany strzela, no. No strzela. Kwestia, ale to w podsumowaniu. Cały czas pozostaje kwestia tego, jak bardzo jest to wytrzymały karabinek. I tyle. No jesteśmy na setce. Strzelimy na próbę 3 z kolimatora z powiększalnikiem. Próbowaliśmy założyć biegówkę, ale dwuczęściowy montaż do tej biegówki jest po prostu wymysłem Kuby i szatana i po prostu nie, absolutnie nie. To nie mógł się złożyć. ten montaż to jest kupa taka, że w pale się nie mieści, bo nie da się lunety wysunąć w przód. A zamontowanie jej maksymalnie z przodu powoduje tyle, że przy maksymalnym wysunięciu kolby dalej nie można złapać eye relief i po prostu człowiek kombinuje, więc nie. Powiedz, jak mi poszło. Znaczy wiesz co, ta luneta była wcześniej na grocie, chyba ją miałem założoną. Była przystrzelona w punkt na 100 metrów. No to teraz Kuba strzelił z tego, na 300 metrów poszło 4 metry ponad celem. Więc super. Nie kombinujemy, strzelamy z tego powiększalnika z EOTech-em. Znaczy z EOTech-a z powiększalnikiem, zobaczymy jak nam to pójdzie. Będę strzelał w środek tarczy i popatrzymy na skupienie, a nie na to, ile jest dziesiątek. Bo jest ustawiony na 50 metrów, a nie będę odkładał poprawki. Kurde, chyba się muszę tam przejść. A nie. Jest tu drugi. Jeśli dobrze widzę, to dwa są prawie dziura w dziurę. Wysoka 7 i jeden odskok w prawo. Czyli muszę celować pod czarne. Dobra, strzelę jeszcze 3, celując już tym razem pod czarne. Będę celował teraz pod czarne. Tak mi wyszło z obrazu na tarczy, że tak by było najlepiej. Aha. Świetnie.
to już w ogóle nie wiem, o co chodzi. Dobra, idę zakleić. Nie będę już nic kręcił. Strzelimy jeszcze 3 centralnie w środek, jak już zakleję. Dobrze widziałem, z pierwszej serii 2 zakleiłem jedną nalepką, która ma 1,5 cm. Jeden był odskokiem. W drugiej serii trochę gorzej, więc zrobimy tak. Strzelę jeszcze raz. 3 w środek. Tak? I potem spreparuję tarczę. Mamy tam chyba z 5 czy 6 typów amunicji. I strzelimy do tej tarczy, podejdziemy, zobaczymy jaki jest wynik. I będziemy mniej więcej wiedzieć, co Chińczyk jest warty. A, przeładowany lepiej działa. Dwa widzę. Znowu, kurde, skupienie tych dwóch jest na jedną zaklejkę. Ale dla odmiany w prawo. A trzeci jest jakimś kosmicznym wręcz odskokiem. Po prostu kosmicznym. Ale znowu, 2 zakleję jedną zaklejką. Dobrze. Nie ma co kombinować. Przygotowuję specjalną tarczę i lecimy. Opowiadaj. Wiesz co, no zrobimy sobie taką tarczę na 6 celów. Raz. Wiadomo, że nie musi być dokładnie, musi być po prostu, tak, brawo ja. Musi być po prostu tak, żeby to było dobrze widoczne. Pokaż, co pijesz. Niezdrowe rzeczy. Stary, dzięki temu masz energię jeszcze. Po tylu latach. Dziękuję. No, trzeba będzie ją tak jakoś poukładać, żeby się nie pomyliła potem. Podpisuj. Idę przykleić, jak znajdę taker. Opowiadaj. Zanim zaczniemy to strzelanie, to jeszcze 2 rzeczy. Pierwsza jest taka, że dziękuję serdecznie wszystkim naszym patronom za wsparcie. Jakie by ono nie było z Waszej strony, dla nas jest naprawdę bardzo, bardzo dużą pomocą i zapewnieniem komfortu. Nawet na tym poziomie, a strach pomyśleć, co będzie, jak będzie więcej. Do czego oczywiście zachęcam, link macie na dole. To prywata. Teraz druga sprawa. Przypominam o tym, co było mówione w pierwszej części filmu z dziadkiem u nas w biurze, że jeżeli kupicie ten karabinek, tego CQA 556 u dziadka na hasło Fragout, dostaniecie dowóz gratis. Tak powiedział szuja z lasu i tego należy się trzymać. Tak? Hasło Fragout,
kupujecie karabinek, dowóz w cenie. A teraz strzelamy sobie po 5 strzałów. Mamy 6 rodzajów amunicji, 6 kropek, strzelamy po 5 strzałów i zobaczymy, Kolejność jest u mnie. jak to wyjdzie. Tak, kolejność znamy. Będziemy to wszystko kręcić, czy po prostu strzelimy i pokażemy wyniki? Chyba Strzelimy, pokażemy wyniki. zanudzą się, tak, nie? No. No to lecimy. Strzelone! Strzelone. Kurna, dziwny ten dzisiaj dzień jest. Jakiś taki. Nie strzelamy na 300 metrów. To byłaby kicha, nie mogę założyć dobrze tej lunety. Ja się dzisiaj nie czuję na siłach strzelić na 300, bo to jakoś tak nie ten. No mamy tego CQA 556. Cóż można o nim powiedzieć? Jak jest wykonany, widzieliście w pierwszej części. Tani karabinek. Jak się przyjrzysz, to widać po nim, że jest tanio wykonane. Jak wyjmiesz zespół ruchomy, to nawet się nie musisz przyglądać, żeby widzieć, że to jest po taniości, tak? Jakieś tam leciutkie przytarcia na ryglach zamka były. Ten karabinek ma w tej chwili 950 sztuk na strzał, bo myśmy wystrzelili 150 sztuk w sumie przez cały dzisiejszy dzień. Trafia do dziadka. Dziadek będzie go katował i jak dojedzie do tych 5-6 tysięcy, to wróci do nas. Powtórzymy sobie to strzelanie na 100 metrów na celność i skupienie i obejrzymy go w środku, jak wygląda, o ile się nic nie sypnie wcześniej. Jak się z niego strzela? Tak jak mówiłem wcześniej, na tej dynamicznej osi. Spust 100% mil-spec. Hamowa taka, że się po prostu w pale nie mieści. Potwierdzam. Więc trzeba albo wymienić spust, albo wymienić przynajmniej sprężynki, bo ta praca spustu nie, no niby szybko się da strzelić, tak? Ale ona nie sprzyja precyzyjnemu strzelaniu. W mojej ocenie kopię troszeczkę mocniej niż standardowy karabinek. Ergonomia M4. Wykonanie widzieliście. Cenę wszyscy znacie. Wyniki na tarczy. Wyniki. To jest dziadek. To będzie ze 3 moła spokojnie. Tak. Dziadkowa amunicja na krótki dystans jest spoko, ale sprawdzałem ją na kilku karabinkach i to jest tania amunicja i od niej trudno będzie wymagać dobrego skupienia. W dalszej kolejności była norma. Mi się ostatnio z normy strzela tak jak tu. Tak? Znowu około 3 moła. Więc to jest GGG. To był mój ewidentny błąd, podejrzewam. Tu jest moła z małym hakiem, tak? Mamy tu jakąś łuskę. Miałem zabrać łuskę i nie zabrałem. No trudno. Tu będzie poniżej 1,5 moła. Ta grupa tych 4 sztuk, ten jeden to jest mój odskok, tak? Poniżej 1,5 moła. PMC, zaskakująco fajna amunicja i to do każdej broni, nie tylko do tego Chińczyka. Grupa 5 strzałów, no to jest 1,5 moła, nie więcej, tak? Fioki 55. Nie wiem, czy to moje błędy, zmęczenie, no ale to jest ile? 2 moła gdzieś, 2 może z małym hakiem i fioki 62 też około 2 moła, 2 z małym hakiem, tak? Bardzo podobnie do fioki 55. Najlepiej zdecydowanie GGG i PMC, tak? Te pierwsze dwie to podejrzewam, że one no będą tak strzelać, no bo zobaczcie, tu nie popełniałem takich błędów, tak? Tak samo tutaj to wszystko jest mniej więcej w jednej grupie. Więc wychodzi na to, że chiński karabinek najbardziej lubi koreańską amunicję PMC. No ale w końcu jeden rejon. Dobrze, zrobimy sobie jeszcze na zakończenie taki myk, mianowicie powieszę te tarcze, założę rękojeść, którą żeśmy wyzerowali na teoretycznie 300 metrów, czyli będę musiał celować tu pod ten. Załadujemy PMCK. Tak? I spróbujemy, zobaczymy, czy zdjęcie rękojeści i jej założenie będzie powtarzalne, czy nie. Generalnie w chwili obecnej chyba najtańszy AR na polskim rynku. No kwestia jest tego, ile on wytrzyma. Bo jeżeli on wytrzyma ponad te 6000 strzałów,
To dla osób, które potrzebują karabinka w celach czysto rekreacyjnych, nie będą go katować, strzelają nie za dużo, nie mają za dużo pieniędzy, nie chcą wydawać nie wiadomo jakiej kasy na amunicję, więcej nie trzeba, tak? Jeżeli ktoś go będzie katował, to wszystko będzie zależało od tego, co zrobi z nim dziadek, znaczy co ludzie u dziadka zrobią z nim na tej strzelnicy jako bronią obiektową. Czy on dostanie... Tak, czy on dostanie w pierdziel, znaczy dostać to na pewno dostanie, tylko pytanie jak z tego wyjdzie, tak? Czy będzie miał tylko podbite oko, czy powybijane zęby. Trzeba będzie obserwować jak się zużywa zamek, czy się zużywa, jeśli tak to w jaki sposób, co się w nim pierwsze sypnie i po tych 6000 strzałów będzie można coś o nim powiedzieć, bo na razie wygląda bardzo fajnie. Widzieliście, że 1,5 moa. Podejrzewam, że jakby była jeszcze luneta porządna, dwójnóg, to można by do moa zejść. Więc celny jest. Celny jest. Hałasuje trochę inaczej niż zwykła M4. Kopie troszeczkę mocniej, ale to może być tylko moje subiektywne wrażenie. No a poza tym jest to zwykła chińska, tania M4. No, co tu więcej mówić. Ładujemy piątkę tego, z czego strzela najlepiej, czyli pymycy. Zakładamy rękojeść i strzelimy 5 jeszcze z mechaników. Żeby nie było, że ściemnia, nagrywam. I poszło. Opowiesz, jak wyszło? Nie wiem, zobaczymy, czy będzie w ogóle co mówić. Co? Czemu tam biegniesz? Żeby wam pokazać. Co? Dziurki w tarczy. Fajne jakie? Okrągłe, jak zwykle. Blisko sobie? Dosyć. To PMC jest fajne, wiesz? Coraz bardziej mi się... Ja dużo strzelałem kiedyś z PMC, potem przerzuciłem się na fioki i teraz strzelam trochę z dziadkowej amunicji. Dziadkowa jest fajna do takiego treningu na krótki dystans. Ona trzyma te fajne parametry, ale powyżej, tak od 100 metrów w górę to już no nie jest już rewelacyjnie, przynajmniej na każdej lufie. Natomiast to PMC fajnie lata. Teraz strzeliśmy z PMCK głównie po to, żeby zobaczyć jaka jest powtarzalność montażu tej rękojeści. Przy czym tak zaznaczam, to jest rękojeść zdjęta z innego karabinka, bo tu po odkręceniu oryginalnej ona po prostu się bujała, przód, tył. No a tu zobaczcie, rękojeść zdjęta, potem założona, tak, celowane było pod to czarne kółko, tutaj było celowane, to jest efekt. Famoła z małym hakiem, tak, mniej więcej, tu będzie ile? Nie, około 2 moła tu jest. Niecałe 2 małe. O, tu będzie około 2 moła. Z mechanicznych, tak? Po zdjęciu i założeniu rękojeści. Ona była, jak żeśmy przystrzelali na 50 metrów, to nie, na 25. To były 3 dziury w środek, tak? Czyli to zdjęcie, założenie mogło spowodować minimalne przesunięcie. No ale zobaczcie, tak? Ono jest powtarzalny ten montaż. Bez dwóch zdań jest powtarzalny. Żeby być 100% pewny, to trzeba by przystrzelać to na 100 metrów, zdjąć, założyć i strzelić jeszcze raz. Będziemy tego robić już. W skrócie, jeżeli chcecie postrzelać z tego karabinu, co strzelał królik, chcecie go pomacać, karabin, który macał królik, O jest, przestań. zapraszamy do dziadka. Tak, do dziadka i przypominam o jego A jak to promocji. źle brzmi, nie? Chcesz pomacać to, co macał królik? Zapraszamy do dziadka. Tak zakończmy. Jakoś maksimum perversion. Nie, zakończymy jeszcze tradycyjną prośbą o lajki, suby, komenty, Patronite.
retweeta, udostępnianie tego, tak, żeby kanał rósł w siłę, a ludziom żyło się dostatnie, parafrazując stare partyjne hasło. No i co? Do zobaczenia w trzeciej części, jak karabinek dostanie w pierdziel. Mam nadzieję, że go przeżyje.